Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Takim oto ładnym widokiem. Są to moje pomidorki z działki. Mam ich jeszcze więcej, ale dzisiaj będę robić te pomidory. No i dam troszkę takich pomidorów, to nie szkodzi. Do tego będę potrzebować czosnek. Ja dam dość dużo, bo my lubimy. Sól niejodowaną. No i trochę pieprzu. I to wszystko, ja nic więcej nie będę dodawać. Będę robić pomidory takie, no nie będzie taki typowo przecier pomidorowy, jak jest gęsty. Nie, to będzie raczej konsystencji takiej, jak śmietana, coś takiego. Ja będę to potrzebować, będę robić to w dużych takich słoikach, w takich. To jest chyba litrowe, czy 900 ml, jakoś tak. Dlatego, że ja będę te pomidory potrzebować, jak się robi fasolkę po brytońsku, to po prostu zalewam. Jak gołąbki gotuję, to też zalewam. Zupę też oczywiście można zalać takimi pomidorami. I mówię od razu, co będę robić. I ja nie będę tych pomidorów przeciskać przez siteczko. Nie, ponieważ odrobinę pestek mi nie przeszkadza. No chyba, że komuś przeszkadza, no to będzie musiał jeszcze sobie przez sitko przepuścić. Ja tego robić nie będę. Jedynie co będę, to na pewno będę sparzać, bo skórka mi jest niepotrzebna w pomidorach. I od czego zaczynamy? Biorę, słuchajcie, pomidory będę myła. I nacinać będę tutaj na krzyż, tak? I będę sparzać 2-3 minuty w zimnej w gorącej wodzie. Gorącą wodę później wyleję i naleję sobie zimnej, żeby mi się ochłodziły, i będę je obierać. Także zaczynam od mycia i jak zanim będę parzyć, to jeszcze na razie tego nie odrywam, po prostu tylko nacinam tu. Także zaczynam parzyć pomidory. Pomidorki umyłam i teraz każdego pomidora nacinam na krzyż. U mnie fajnie, bo każdy prawie mam z innego krzaczka, inne odmiany, więc ten smak będzie po prostu taki różny, nie z jednej odmiany pomidorów. I nie wiem, czy wspomniałam, tutaj mam około 5, może troszkę powyżej 5 kg pomidorów. Pomidorki już sparzyłam, te tutaj. I następne, odleję trochę wody, bo zalałam je zimną wodą też. One stały, ja wiem, tak ze 4-5 minut we wrzątku i zalałam je zimną, żeby nie były takie gorące. I jak widzicie, z niektórych to już nawet sama skórka schodzi. No i teraz biorę tak, z każdego pomidorka będę obierać ze skórki i wykrajać tutaj to takie jakby tu, gdzie pomidorek po prostu rósł. W ten sposób. I tak musimy zrobić wszystkie pomidorki. I teraz co ja będę robić? Już Wam pokazuję. Tak będę robić pomidory. I tutaj mam takie urządzenie. Takie. Z takim tu, taki dość. Tu jest litr 200. Jeżeli nie macie takiego, to może macie takie, które się nakręca do robota. To też może mieć, to też ma litr 200. Tylko po prostu nie muszę całego robota wyciągać, co Wam tylko pokazałam. Po prostu ja będę robić w takim urządzeniu. Tutaj ma nożyki. I żeby się już nie brudzić i nie brudzić następnego pojemniczka, po prostu obiorę pomidorka ze skórki i na sam koniec, jeszcze zaraz później Wam pokażę, co jeszcze będę robić, bo będziemy jeszcze je na sam koniec blendować, ale uważam, że moim zdaniem jest to najszybszy pomysł, dlatego że jeżeli teraz zblenduję w tym urządzeniu pomidory, to one są płynne i jak przeleję je do garka, ja nie muszę pilnować, żeby one mi się przypaliły albo coś w tym stylu. Nie, bo one są płynne. Po prostu od razu nastawiam na malutki gaz i gotuję tak około 50 minut
w zależności od tego, jak wodniste są moje pomidory. Także obieram, wkładam tutaj i będę blendować. No, pomidorki, słuchajcie, tu widzicie, pokroiłam. Nie do pełna, bo one, jak będzie się blendować, one się trochę podniosą. I tutaj wrzucam, ja od razu wrzucę tyle czosnku, od razu ile potrzebuję na te wszystkie pomidory. To naprawdę możecie wrzucić czosnek, możecie w ogóle nie wrzucać czosnku. To jest dowolność. Ja wrzuciłam prawie całą główkę. No i biorę to i kilka minut po prostu będę blendować. Wyciągam i już wam pokazuję jaką ma konsystencję. O. Tu jest bardzo mało, te pesteczki praktycznie są zblendowane. I teraz wlewam to już tutaj sobie do garka. O. Tu obieram następne, a garnek, pod garnkiem po prostu już włączam gaz. O, gaz włączony i po prostu każdą jedną porcję będę robić tak samo. Nie doprawiam teraz w ogóle. Jeżeli ktoś ma ochotę, to w tym momencie może jedynie doprawić sobie albo oregano, czy tam jakimiś takimi ziołami suszonymi, co doprawia. Ja nie będę, ja chcę po prostu mieć czysty czosnek, sól i pomidory i nic więcej, bo ja sobie później doprawię, jak będę potrzebować. Ale solą ani pieprzem teraz nie doprawiamy. Na mały gaz i fajnie właśnie, bo nie musimy tak mieszać cały czas teraz tych pomidorów. Na mały gaz, bez przykrycia, niech nam woda odparowuje, a my będziemy za każdym razem po prostu dolewać nasze pomidorki zrobione. To już jest przedostatnia miseczka. Słuchajcie, ja tutaj zblendowałam te żółte pomidory. Ja ich nie obierałam, ja zblendowałam je ze skórką i powiem wam, że tej skórki praktycznie w ogóle nie widać. Ten mój blender tak szatkuje jak... O, już prawie cały garnek mam. I tak mówię, i tak powolutku. I to już jest ostatnia moja partia pomidorów, którą będę blendować. Wiem, troszkę jest narozlewane, ale to jest normalne. Jak się robi pomidory, to jest to normalne. No, chyba się mi nie zmieszczą jeszcze wszystkie, zaraz zobaczę. Ale może. Nie zmieszczą mi się, bo zaraz mi powylatują. I patrzcie, tutaj mam, zaraz wam pokażę. One mi się, o, patrzcie, prawie cały garnek mam pomidorków. I na wolnym ogniu, dlatego ja lubię tak zrobić, bo nie muszę mieszać, nie muszę pilnować. Na malutkim ogniu, bez przykrycia, niech one się teraz mi gotują. Mówię, wszystko zależy od tego, ile pomidory miały wody. Może to być 50 minut, może być troszkę dłużej. Ja tak myślę, że około 50 minut na takim wolnym ogniu niech się gotują. No i już do was, słuchajcie, wracam. Pokażę wam teraz. O, zaraz żeby mi nie spadło. Dobrze. Ubyło mi dość dużo i mówię, pomieszałam i mi taka konsystencja po prostu jest odpowiadająca. Jeżeli chcecie, możecie jeszcze dłużej gotować na małym ogniu i jeszcze redukować. Ja mówiłam, ja chcę po prostu to jako zalewę. I teraz tak, tym którym przeszkadzają te pesteczki, o tutaj co są, no to macie z metalową końcówką blender, zblendować jeszcze można, ewentualnie przecedzić przez sitko. Ja nie będę tego przecedzać, bo mi się to po prostu wszystko, mi to nie przeszkadza. I teraz doprawiamy. Dodajemy teraz sól. Ja dodaję tą grubą, niejodowaną. I dodajemy na smaka. Każdy ma inny smak. Każdy rodzaj pomidorów też jest inny. Ja pierw dodam jedną.
No 2 takie łyżki, zaraz zobaczymy. Dlatego no, nie można określić ile tej soli czy tam pieprzu dodać. Musicie po prostu na swój smak. I też wszystko zależy do czego będziecie używać, prawda? Dobra. Ja mam dość sporo pieprzu, soli. Zamieszam. I ja już tego nie będę pasteryzować. Ja to tylko wymieszam i takie gotujące będę wlewać do słoików. Słoiki mam ja nie wyparzamy słoików. Ja nastawiam w zmywarce. Tutaj jest taki program mam dla dzieci. Higienę Plus. To się tam myje butelki dla dzieci, smoczki, coś takiego i ja po prostu w tym programie myję. To jest chyba niby wyparzanie czy coś, no nie wiem, ale w tym zawsze słoiki myję. Zakrętki też, zakrętki staram się używać zawsze nowe i z tym klikiem. Uważam, że to są najlepsze zakrętki, jakie mogą być. No i trzeba spróbować, tak? Czy dałam dobrze soli, czy nie, czy jeszcze trzeba posolić. Moim zdaniem jeszcze dam troszkę. Jeszcze troszkę dam. Ja tu miałam różne pomidory. Dobra. I takie gotujące będę przelewać. Przeszykuję sobie jakąś szmatkę, żeby chwycić. I przelewamy. Ja mówię. Mieszam, żeby od spodu, żeby nabrać tego gęstego też. Nalewamy tak, żeby zostawić nie więcej niż centymetr, wiecie? Im mniejsza przestrzeń między zakrętką a tym, to lepiej. Ja nie będę odwracać do góry dnem, dlatego że mam zakrętkę klik. I jeżeli ona kliknie, to znaczy, że słoik chwycił. Jeszcze troszkę, jeszcze tyczkę. Dobra. No prawie pod samą. O. Dobra. I od razu zakręcam. Tylko wytrę. Wytrę, tak. Widać wszystko. I zakręcam porządnie i mówię, ja nie odstawiam, dlatego że mam klika. Odstawiam na szmatkę i drugą, i takim ręcznikiem po prostu będę przykrywać nasze słoiki. I jutro sprawdzę, czy po prostu one klikły. Jeżeli klikły, to znaczy, że się trzyma. I to by było, słuchajcie, na tyle. Tak ja robię takie przeciery jakby pomidorowe na zimę, które właśnie mi się przydadzą na pewno tak jak mówiłam, do gołąbków, do fasolki, po pomidorach, do dużo rzeczy, bo tu jak mam taki czysty, to jeżeli je sobie wezmę i wyciągnę słoik, mogę później różne rzeczy jeszcze dodać, różne zioła. O, jeszcze chwilkę. Tak, dobra. Daję do drugiego. Zaraz się robię tak z każdym słoikiem. I z tej ilości, co wam pokazywałam, tutaj zostało tam na dnie może setka tego. Ja sobie to wleję do kubeczka, do jakiegoś pojemniczka i sobie zostawię w lodówce. A wyszły mi takie te 4 duże słoiki. Jak ostygną, chwyciwieczko, zaniosę je od razu do chłodnej piwnicy i będzie stało. Chcę wam pokazać także, jak się przecier podobał, przepis się podobał.
to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych filmikach. Do zobaczenia, pa pa!